Wyobraźcie sobie biologa, który rozkrawa fragment preparatu, a jego oczom ukazuje się dziwny zlepek chrząstek, kości, włosów, skóry, a pośród tego wszystkiego nawet coś, co przypomina zęba. Mimo że wygląda to jak scena z horroru, to naukowiec uśmiecha się i odnotowuje sukces swojego eksperymentu. Eksperymentu, który jak się okaże, pozwoli zrobić coś wcześniej uznawanego za niemożliwe. Odzyskać utraconą część mózgu człowieka. Jeszcze jakieś 30 lat temu, trafiając do szpitala po udarze mózgu, moglibyście dowiedzieć się, że utraciliście część komórek nerwowych, neuronów, jednej z najważniejszych komórek w ciele, zdolnych do przewodzenia sygnałów elektrycznych, gdzie sam mózg ma ich kilkanaście miliardów. I dowiedzielibyście się, że tych neuronów nigdy nie odzyskacie. Byłaby to odpowiedź zgodna z tym, co wtedy myśleliśmy. Od mniej więcej końca XIX wieku uważano, że liczba neuronów w mózgu zostaje ustalona już przed narodzinami albo ewentualnie we wczesnym dzieciństwie, a następnie może już jedynie maleć. Uważano, że każde uszkodzenie mózgu, czyli udar, uraz czy choroba, prowadzi do nieodwracalnej utraty jego funkcji. Patrzyliśmy na neurony jak na coś tak precyzyjnego, że aż niemożliwego do odtworzenia, nawet przez nasz własny organizm. Długi akson, tysiące połączeń synaptycznych, zżeranie potężnych pokładów energii. Jeden neuron jest bardziej skomplikowany niż tranzystor w komputerze, a nasze ciało ma ich miliardy. Połączone są razem w sieć, której niezliczone interakcje tworzą nasze zachowania, unikatową osobowość i myśli. Podział i ponowne wykształcenie się komórki nerwowej byłoby niezwykle trudne. Całkiem logiczne, więc wydaje się, że organizmowi bardziej opłaca się chronić to, co już wcześniej stworzył, niż wykładać cenną energię na zastępowanie neuronów nowymi. Największy wpływ na ugruntowanie tego poglądu miał Santiago Ramón y Cajal. Cajal pisał, że w dorosłych już ośrodkach nerwowych drogi nerwowe są czymś stałym, zakończonym i niezmiennym. Wszystko może umrzeć, ale nic nie może się odrodzić. I chociaż nie było to stwierdzenie poparte żadnymi dowodami, to przez kilka dekad stanowiło fundament całej neurobiologii. Niewielu badaczy odważyło się to jakkolwiek kwestionować. W nauce czasami jest tak, że coś wydaje się po prostu oczywiste, aż nagle przestaje takie być. Najpierw pojawiają się pojedyncze obserwacje, które są sprzeczne z tym, co myśleliśmy dotychczas. To musi być błąd. Wszyscy myślą, przecież taka pojedyncza obserwacja nic nie znaczy, ale potem pojawiają się kolejne i kolejne. Błędy powoli stają się regułą. Dopóki tego typu eksperymenty czy wnioski się nie pojawią, bardzo trudno jest wpaść w ogóle na pytanie, które będzie sprzeczne z tym, co nauka zakładała dotychczas. A nawet jeśli ktoś będzie na tyle kreatywny, żeby na to pytanie wpaść, czy będzie miał wystarczająco odwagi, żeby je zadać, wiedząc, że patrząc historycznie, prawdopodobnie zostanie po prostu wyśmiany? Takim pytaniem przez bardzo długi czas było, czy w dorosłym mózgu powstają nowe neurony. Wydawało się to zupełnie bezsensowne, jednak w latach 60. XX wieku zadał je neurobiolog Joseph Altman. Początkiem zmiany w myśleniu była nowa technologia. Altman wykorzystał jedną z najnowszych metod znakowania dzielących się komórek. Była to radioaktywna tymidyna, która pozwoliła mu zobaczyć miejsca, gdzie powstają nowe komórki. Nie była to żadna niespodzianka swoją drogą, bo to, że komórki mogą się dzielić i duplikować, wiedzieliśmy już wcześniej. Pomyślcie jednak, jakie było zdziwienie Altmana, kiedy zobaczył, że jednym z wyznakowanych miejsc był mózg. Co więcej, część świeżo podzielonych komórek z czasem zaczynała przypominać właśnie neurony. Coś, o czym było wiadome, że na pewno nie powstaje w dorosłym ciele. Altman wysunął więc niezwykle odważny jak na tamte czasy wniosek, że w dorosłym mózgu mogą powstawać nowe komórki nerwowe. I jak to zwykle bywa, spotkał się z ogromnym odrzuceniem. Po pierwsze, metoda, której używał, nie pozwalała jednoznacznie stwierdzić, że to, na co patrzymy, to na pewno są neurony. Ale po drugie, co już ustaliliśmy wcześniej, wszystkie te obserwacje, te stwierdzenia zaprzeczały czemuś, co było uznawane za wielką prawdę objawioną neurobiologii. A niestety, nawet w nauce czasem bywa tak, że twarde dowody nie wystarczą, bo trzeba się jeszcze przebić przez lata bardzo silnie utrwalonych przekonań. Najpierw w samym sobie, żeby móc w ogóle pomyśleć inaczej, a później w całym środowisku naukowym.
Przez następne lata temat był spychany na bok. Ktoś tam opisywał powstawanie nowych neuronów u ptaków, ktoś opisywał ją u niektórych ssaków, jednak nikt nie dostarczył niepodważalnych dowodów dotyczących człowieka aż do 1998 roku. Mogliście już być na świecie wtedy, ja na pewno byłem, a nie wiedzieliśmy jeszcze jako ludzie, czy da się odzyskać neurony. Po prostu zakładaliśmy, że się nie da. Nic nie wskazuje na to, że w 2026 roku znamy ludzki mózg dużo lepiej, ale trochę lepiej znamy. Zanim jednak przejdziemy dalej, sponsorem tego odcinka jest BookBeat. BookBeat to aplikacja, która daje wam dostęp do ponad 1 miliona audiobooków i e-booków w różnych językach. Ja akurat wskoczyłem od razu do książki Ocean, Ostatnie dzikie miejsce. David Attenborough opowiada o podwodnym świecie. To jest coś niezwykle fascynującego, ale skoro już mówimy dzisiaj o mózgu, książka Stulecie chirurgów opowiada o historii chirurgii XIX wieku, o takich rzeczach jak odkrycie narkozy, bardzo w temacie dzisiejszego odcinka, podobnie zresztą jak tytuł Spod kozetki, gdzie psychiatra z 30-letnim doświadczeniem opowiada różne historie z czasów swojej pracy. To są pozycje, które mnie zainteresowały, a BookBeat ma oczywiście dużo więcej do zaoferowania. Przede wszystkim, to jest bardzo ważne, musicie wiedzieć, że teraz tylko do końca lipca jest warta oferta, w ramach której dostajecie darmowy dostęp do audiobooków na 50 dni. Jeśli tylko dołączacie jako nowy użytkownik, to z moim kodem KOSMOS możecie się załapać właśnie na tę ofertę. Dostajecie 30 godzin do wysłuchania. W opisie pod tym filmem i w przypiętym komentarzu też pod tym filmem znajdziecie link, znajdziecie mój kod, wszystko czego potrzebujecie. Sprawdźcie sobie, bo naprawdę warto. Tych audiobooków jest naprawdę mnóstwo. Tymczasem wracamy do materiału. W 1998 roku zespół Petera Eriksona i Freda Gage'a przeanalizował próbki mózgu pobrane od pacjentów onkologicznych. Podano im wcześniej związek znakujący dzielące się komórki i łącząc różne metody znakowania przedstawiono wreszcie przekonujący dowód na to, że u dorosłego człowieka mogą powstawać zupełnie nowe neurony. To całkowicie zmieniło sposób postrzegania naszego mózgu. Zamiast struktury, której komórki stopniowo umierają przez całe życie, zaczął on być postrzegany jako narząd zachowujący ograniczoną, ale rzeczywistą zdolność do odnawiania się. Okazało się, że skala tego zjawiska jest co prawda mniejsza niż początkowo oczekiwano. Nowe neurony nie pojawiają się w całym mózgu i nie zastępują tych utraconych wskutek chorób albo urazów. Ale już sam fakt ich istnienia oznaczał, że dorosły mózg jest bardziej plastyczny niż myśleliśmy i że możemy z nim zrobić na pewno o wiele więcej. Pojawiło się więc pytanie, skoro nowe neurony rzeczywiście mogą powstawać, skąd się właściwie biorą? Rozpoczęto poszukiwania samoodnawialnych się komórek w mózgu, które jednocześnie będą miały zdolność do zamiany w inny typ komórek. I znaleziono je. Neuronalne komórki macierzyste. Wyizolowane w latach 90., hodowane w warunkach laboratoryjnych, komórki te były w stanie dzielić się wielokrotnie, wciąż zachowując istniejącą pulę, czyli dzieliły się na swoją kopię plus główne z typów komórek mózgu: neuron, astrocyt albo oligodendrocyt. Jednocześnie okazało się, że neuronalne komórki macierzyste występują tylko i wyłącznie w 2 specyficznych obszarach mózgu, czyli w tzw. niszach neurogennych. To 2 relatywnie małe obszary, w których przez całe życie zachodzi ograniczona, ale jednak produkcja nowych neuronów. Ale pomyślcie, to są obszary, które w naszym mózgu są i cały czas były. Po prostu nie byliśmy w stanie ich dostrzec, znaleźć. Są jak jakieś zakamarki, w których dzieje się coś, o czym wcześniej myśleliśmy, że jest niemożliwe, jak jakieś sekrety znalezione w grze, albo tunele w jaskini, których wcześniej nikt nie udokumentował. Nisza w odniesieniu do jakichkolwiek komórek macierzystych to po prostu takie miejsce, gdzie komórki sobie siedzą i jest im tam dobrze. Mają wszystko, co potrzeba do istnienia. Zwykle są otoczone innymi komórkami, które budują dany narząd. W przypadku niszy neurogennej, o której mówimy, tworzą ją zarówno komórki macierzyste, jak i inne elementy tkanki mózgowej. Wszystkie składniki nieustannie wymieniają między sobą sygnały chemiczne i mechaniczne, decydując o tym, jak zachowają się komórki macierzyste.
Nisza podtrzymuje ich istnienie, karmi, sygnalizuje, uspokaja, aby nie dzieliły się niepotrzebnie. I wbrew pozorom, najważniejszą rolą niszy nie jest wysyłanie sygnałów do tego, żeby komórki macierzyste się dzieliły, ale właśnie uspokajanie ich, bo większość nie dzieli się przez całe swoje życie. I oczywiście może nam się pojawić w głowie pytanie, dlaczego? Przecież tyle mogłyby zrobić. Regeneracja organizmu. To niestety nie jest takie proste, jak się wydaje. Przede wszystkim utrzymanie komórek macierzystych w formie spoczynkowej to rodzaj ochrony przed niekończącymi się podziałami, mutacjami, nowotworzeniem, czy po prostu wykorzystaniem ich na jakieś głupoty. To, jak będzie się zachowywać komórka macierzysta, zależeć będzie od dostępu do składników odżywczych, sygnałów od innych komórek, od ogólnego stanu naszego organizmu. A naukowcy dość szybko zauważyli, że samo dostarczenie tych komórek do uszkodzonego mózgu może po prostu nie wystarczyć, nie zadziałać. Co jeśli otaczające środowisko nie zapewni im właściwych sygnałów? Komórki nie przeżyją, nie przekształcą się w funkcjonalne neurony. Stało się więc jasne, że skuteczna regeneracja mózgu wymaga nie tylko samych komórek, ale też odpowiedniego środowiska. A po tym, gdzie takie środowisko znajduje się w zdrowym mózgu, możemy stwierdzić, po co dokładnie dorosłemu człowiekowi nowe neurony. Jedna z nisz neurogennych znajduje się w hipokampie. To tam powstaje najwięcej neuronów. I jest to ta struktura mózgu, która odgrywa kluczową rolę w procesach uczenia się i zapamiętywania. Badania na zwierzętach laboratoryjnych wykazały, że młode neurony są wyjątkowo plastyczne. Łatwiej tworzą połączenia i skuteczniej włączają się do istniejących już sieci niż starsze komórki. Co to oznacza? To, że w praktyce mogą uczestniczyć w tworzeniu nowych wspomnień, a także w odróżnianiu od siebie podobnych do siebie doświadczeń, czyli czymś, co nazywa się pattern separation. Dla nas oczywiste może być, że potrafimy rozróżnić na przykład to, gdzie zaparkowaliśmy samochód dzisiaj, od tego, gdzie zaparkowaliśmy ten sam samochód wczoraj, ale są to bardzo podobne do siebie bodźce. Nowe neurony pozwalają wzmocnić subtelne różnice w sygnałach, jednocześnie osłabiana jest reakcja starych neuronów na dany bodziec. Nasze zdolności umysłowe, które na co dzień są dla nas oczywiste, mają swoje źródło w konkretnym, materialnym działaniu elementów naszego mózgu. Tworzenie nowych neuronów wydaje się mieć też znaczenie w regulowaniu emocji. Sporo badań zaraportowało na przykład, że przewlekły stres ogranicza powstawanie nowych neuronów, z kolei leczenie niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi częściowo odwraca ten efekt. I te zależności są oczywiście dużo bardziej złożone niż to brzmi w tym momencie, ale i tak sugeruje nam, że prawidłowa aktywność neuronalnych komórek macierzystych może wpływać nie tylko na pamięć, ale również na nasze odczucia. Co ciekawe, pozytywny wpływ na dojrzewanie nowych neuronów ma zarówno aktywność intelektualna, czy dostarczanie nowych bodźców do mózgu, czyli rzeczy, które spodziewalibyśmy się, że będą pomagały, jak i też regularny wysiłek fizyczny. Wciąż jednak pozostaje nam jedno niezwykle frustrujące pytanie. Frustruje ono neurobiologów, frustruje przeciętnych ludzi słuchających o tym temacie. Dlaczego uszkodzony albo chory mózg się nie regeneruje? Dlaczego pomimo ewidentnej potrzeby neuronalne komórki macierzyste śpią? Wiemy, że dorosły mózg zawiera komórki macierzyste i potrafia wytwarzać nowe neurony. Dlaczego więc pacjenci po udarze albo z chorobą Parkinsona nie odzyskują utraconych komórek nerwowych w naturalny sposób? Pierwszy powód jest banalnie prosty. Tych neuronalnych komórek macierzystych jest mało. W porównaniu z miliardami neuronów obecnych w mózgu, ich zdolność do odbudowy rozległych uszkodzeń jest niewystarczająca. Drugą przeszkodą jest ich lokalizacja. Nowe neurony powstają głównie w hipokampie, jak już mówiliśmy, oraz strefie podkomorowej. Większość chorób, czy np. udarów, dotyczy zupełnie innych obszarów mózgu. Nowonarodzone neurony muszą więc prawidłowo migrować, muszą dojrzeć i utworzyć tysiące precyzyjnych połączeń, co nawet dla naszego organizmu jest procesem dużo bardziej skomplikowanym niż po prostu zastąpienie jednej komórki drugą. Dlatego też właśnie coraz większą uwagę zaczęto poświęcać nie tylko aktywowaniu i wspieraniu tych naturalnych procesów, skierowaliśmy wzrok na możliwość wytwarzania neuronów poza organizmem i potencjalnych przeszczepów. Gdyby tylko udało się stworzyć zdrowe komórki nerwowe z jakichś łatwo dostępnych tkanek, na przykład,
ze skóry pacjenta. Przez lata uważano, że zdolność do zamiany w dowolny inny typ komórki w organizmie, czyli tzw. pluripotencja, jest zarezerwowana dla jednego rodzaju komórki w ludzkim ciele, czyli do komórki zarodkowej. To z niej rodzi się cały organizm. Z jednej komórki tworzą się kolejne, z nich kolejne. W miarę rozwoju organizmu komórki stopniowo specjalizują się, stają się komórkami skóry, mięśni albo neuronami. Ten proces uważano dotychczas za nieodwracalny. Raz obrana droga rozwoju miała prowadzić już tylko w jednym kierunku. W 2006 roku japoński badacz Shinya Yamanaka wraz ze swoim zespołem pokazał, że dojrzałą komórkę można cofnąć w czasie. Co najlepsze, w zadziwiająco prosty sposób, wykorzystując mieszankę 4 czynników, nazwaną później koktajlem Yamanaki. Naukowcy przeprogramowali komórki skóry myszy do stanu przypominającego embrionalne komórki macierzyste. W 2007 roku tę samą metodę zastosowano do przeprogramowania ludzkich komórek skóry i tak powstało coś zupełnie nowego. Indukowane, czyli wywołane, pluripotentne komórki macierzyste. Kolejna prawda, uznawana za coś pewnego i oczywistego, upadła. Od zaledwie 20 lat potrafimy dosłownie zmienić skórę w coś zupełnie innego. W kilku krokach prosta tkanka zamienia się w złożony neuron. Nie musimy tworzyć go, misternie konstruować aksonów i innych części, fabrykować mechaneuron jak pompę, która zastępuje serce. To w samej komórce wciąż tkwi pamięć o tym, czym była kiedyś. Ukryta zdolność do cofania się do czasów młodości, kiedy wyspecjalizowana komórka skóry była jeszcze młodą komórką macierzystą o nieograniczonym potencjale. Jej los nie był przesądzony. Jak człowiek, który decyduje się w dorosłym życiu przebranżowić i zacząć nowe studia, komórka robi teraz to samo. Jedyne co robimy my, to instruujemy ją, żeby przeszła transformację, której szczegółów nie potrafilibyśmy sami sztucznie odtworzyć. Odkrycie Yamanaki całkowicie zmieniło sposób myślenia o rozwoju i o losie komórek. Okazało się, że komórka skóry nie traci informacji potrzebnych do stania się np. neuronem albo komórką serca. Te dane są nadal zapisane w jej genomie. Po prostu pozostają wyciszone po tym, jak zmieni się już w typ komórki, którym miała zostać. Odpowiednia kombinacja czynników potrafi jednak uruchomić program rozwojowy od nowa i komórka odzyskuje niemal nieograniczony potencjał do różnicowania. Następnie wystarczy podać jej inne zestawy czynników. To one wskażą naszej komórce, żeby znów się wyspecjalizowała, tylko tym razem stanie się neuronem, mięśniem sercowym albo komórką trzustki. I tutaj możemy wrócić do początku. Biolog, uśmiechający się nad potwornym, przypadkowym zlepkiem kości, chrząstek, skóry, czegoś, co nazywamy potworniakiem. W jednym takim guzie można znaleźć fragmenty tkanki tłuszczowej, chrząstki, kości, mięśni, nabłonka jelitowego, a nawet tkanki nerwowej. Zdarza się również, że obecne są włosy, albo coś, co przypomina oko. Obecność takiego guza przez lata była uznawana za dowód sukcesu eksperymentu. To był wynik działających komórek macierzystych. To jest człowiek, a raczej wszystko, z czego się składa, po prostu niezorganizowane. Tak zwany test tworzenia potworniaka jest sposobem na potwierdzenie działania komórek i wskazuje też jedno z największych zagrożeń opartych na terapii za ich pomocą. Jeśli przed przeszczepieniem nawet niewielka liczba komórek pozostanie w stanie pluripotentnym, może rozpocząć niekontrolowany wzrost. Ta sama właściwość, która daje nadzieję na regenerację uszkodzonego mózgu, może stać się źródłem poważnych powikłań. Jednak odkrycie to rozpoczęło kolejną rewolucję. Po raz pierwszy można było pobrać niewielki fragment skóry od pacjenta z np. chorobą Parkinsona albo Alzheimera, a następnie wyhodować z niego neurony zawierające dokładnie ten sam materiał genetyczny. Badacze zyskali możliwość obserwowania rozwoju choroby w próbówce, bez konieczności pobierania tkanki nerwowej od żyjących pacjentów. Teoretycznie cała metoda mogłaby stać się niewyczerpanym źródłem komórek do przeszczepów, a że powstają z własnych komórek pacjenta, jest niskie ryzyko odrzucenia przez układ odpornościowy. W laboratorium można różnicować je konkretnie w neurony przetwarzające dopaminę, w neurony kontrolujące mięśnie, można przeszczepiać je w miejsca w mózgu, które akurat tego potrzebują. Ale trzeba zachować ostrożność.
Proces przeprogramowania jest czasochłonny, kosztowny i nie zawsze wydajny. W oryginalnej pracy Yamanaki sukces uzyskiwania takich komórek wynosił zawrotne od 0,01 do 0,1%, czyli z 10 000 wyizolowanych komórek skóry od 1 do 10 stawała się pluripotentna. A do tego dochodzi przecież ryzyko powstania potworniaków. Zaczęły się więc pojawiać pytania. Czy trzeba cofać komórki aż do stadium komórki zarodkowej? Czy istnieje jakaś krótsza, szybsza droga prowadząca na przykład bezpośrednio od komórki skóry do neuronu? W 2010 roku zespół Mariusa Werniga wykazał, że tak właśnie jest. Wystarczyło wprowadzić trochę inny zestaw czynników. Tak właśnie powstały pierwsze indukowane neurony. Komórki uzyskane metodą bezpośredniego przeprogramowania. Z biologicznego punktu widzenia było to odkrycie równie zaskakujące jak prace Yamanaki. Pokazywało, że tożsamość i los komórki są jeszcze bardziej elastyczne niż co dopiero się dowiedzieliśmy. Obecnie zarówno iPSC, indukowane pluripotentne komórki macierzyste, jak i indukowane neurony stały się podstawowymi narzędziami neurobiologii. Historia odkryć związanych z tymi komórkami pokazuje, jak bardzo zmieniło się nasze spojrzenie na mózg. Jeszcze 100 lat temu uważano, że neurony raz utracone przepadają bezpowrotnie. Dziś wiemy, że nie tylko dorosły mózg zachowuje własne komórki macierzyste, ale potrafimy też tworzyć nowe neurony z komórek skóry. I chociaż droga do skutecznego leczenia chorób neurodegeneracyjnych jest wciąż długa i niepewna, współczesna biologia na każdym kroku dostarcza nam narzędzi. Możemy nie tylko obserwować procesy zachodzące w mózgu, ale także próbować je zmieniać.